Spawamy. Dzit. Dzit. Jedziemy ładnie. Był dobrym gospodarzem, nawet bardzo dobrym. A ja jestem chyba najgorszym. No ale żyję i daję jakoś sobie radę. Dobra. Idziemy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Panie Romku, co tam się kryje w tym garażu? Przyczepa w robocie. Jeszcze nie ukończona, ale już dużo jest wyprowadzone. Zostało pomalować żelastwo. Tą stal, która została naspawana, bo zostały pospawane nowe ramy, przednia, tylnia, no i na bokach zostały wymienione doły i boki. Górna rama, która ja pokażę, zapalę światło i pokażę. Zostały wymienione pod górną ramą ten celownik przedni, bo tu materiał zgnity był od soli po prostu, bo się dużo jeździło po drogach w czasie zimowym, bo się przewoziło bydło i węgiel, i drewno, i różne rzeczy. Ten celownik został wymieniony, bo tu też był dwucelownik zgnity. Rama została wzmocniona w kilku miejscach, dolna. Tu widać te blachy powspawywane, grube blachy. To zostało wzmocnione. Z tyłu celownik został wymieniony. Tu będą montowane lampy. Klosz będzie się chował w celowniku, że po prostu tak jest bezpieczniej, wtedy lampa nie ulega zniszczeniu. No zostały zrobione obramowania. Ta rama przednia została zrobiona z nowego materiału, bo była zgnita. Boki. Został wymieniony dół. Tutaj też rama dolna i boczna zostały wymienione, bo były zgnite. Także borty boczne też są. Tak. Tylny bort. Dolny. Tu muszę jeszcze spawać tulejki i zamknięcie dorobić. To tylko to zostało ze spawania. Tylnia zastawka, po której chodzi bydło, ona leży do góry jak te siubi nogami i on się odwraca. I ona przychodzi tutaj na te zawiasy. Jest bardzo ciężka. Po niej można prowadzić sztuki nawet większą niż tonę. Tak one jest. Tu są przybite takie łaty, żeby się bydło nie ślizgało. Jest bardzo ciężka. Rama główna jest na celowniku. Zaraz znajdę śruby, wrzucę śruby i można będzie po prostu pokazać. Nawet takie. To tylko na chwilę. Proszę pana. To tylko na chwilę. Co się da, to się założy. Czy tu nie ma większego młotka? Do licha jasnego. Żeśmy zakładali to we dwóch. Jedna jest i trzeba z drugą się uporać. Czyli do deski tutaj. Tu będzie wchodził Ali. On trochę waży, ale to musi wszystko wytrzymać. To jest mocne. Ali jak będzie jechał na randki, to tutaj sobie wejdzie ładnie. Tu będzie podłoga, tu będzie deska też oczywiście. Podłoga mocna i hop. Z zasady jak go ładuję, to zawsze gdzieś wjeżdżam, bo wiadomo, podwozie jest nad kołami. Nie są koła wpuszczone, bo to by zajmowało miejsce w skrzyni, więc koła są pod podwoziem i ona jest dość wysoka, ale jest pewna zasada, że jak się gdzieś ładuje go czy w podwórku, wjeżdża się gdzieś maleńko bruzdę, żeby chociaż opona się schowała wtedy. Zresztą jak zwierzę jest obuczone, to powiem szczerze, że po takiej klapie wejdzie. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Ali, hop. I Ali idzie. Hop. I Ali pojechał. Dalej pojechał Ali. Tu i do kółeczka. Cyk. Uwiązać. No zastawka wiadomo. Zastawka jak przyjdzie, ona jest 1,20 m. No to jest tak.
Także uwiązany jest tam trochę poniżej, bezpiecznie i na pewno pojedzie Ali na randkę. No ta klapa jest bardzo ciężka. Ja pokażę, jak do niej się trzeba przyłożyć, żeby je zamknąć. Trzeba się naprawdę przyłożyć. Stary jestem, ale jeszcze je zamknę. Chłopcy do roboty. Tak się zamykało. O, przychodzi górna zastawka boczna i się zapinało. Górne zastawki stoją tu dosłownie w zasięgu, pokażę je i spinało się wszystko razem. No, trochę waży, ale jak trochę głową ruszę, można użyć tu sprężynę na podciągu, żeby była tutaj taka, co podnosiła grządziel od kopaczki. To była bardzo mocna sprężyna i ona by pomogła, bo to naprawdę waży. To naprawdę człowiek musiał być zdrowy i silny, bo kiedyś, jak miałem plecy pobite, jak mnie byk rzucił o drzewo, no to niestety przyjechałem do domu, ale już klapy nie dałem rady zapiąć. Szłem do chaty, wchodziłem do mieszkania, to ścian się trzymałem. Tak miałem plecy obite. Trochę waży, ale jeszcze daje radę. Tu są boczne zastawki. Zobaczymy. Jeszcze deski są tu dobre. Proszę. To jest przód zastawki. Zaraz zobaczę. Nie, to już to bez różnicy. Przód, a tył, tu prawy, lewy. Tak, to jest przód. A tam jest tył. I na przednim borcie to są haki takie, które to spinają. Tam już bez zamknięcia, tylko są zrobione dwa mocne haki. Pokażę. To jest przednia zastawka. Tu są haki. Tam są spawane tulejki i wpuszcza się je tu normalnie. To jest zewnętrzna strona. O tą deskę trzeba będzie wymienić, bo ona była złożona z 2,19. To tą deskę wymienia. Po prostu to nie problem. Ale jeszcze od biedy to jeszcze zwierzę wyjechało. Bo te haki są mocne. Obramowanie jest mocne, cełownik. I wpuszcza się w te zasuwy tutaj. O, jak widać. W te okienka. Od góry do dołu. Wpuszcza się ją, hakami wpuszcza się na te boczne borty i wszystko jest spięte. No i grunt po prostu, podłoga. Deska pójdzie 40. Deska jest wysezonowana. Leży, jak to się mówi, na strychu, schnie w przewiewnym miejscu. Także nie będzie problemu. Teraz chodzi tylko o to, żeby nie przykręcać desek na niemalowane żelastwo, bo szkoda roboty. Zostało odrdzewione, jak widać. Wszystko się błyszczy, prawda? Jeszcze ciekawostka, ten zaczep nie jest oryginalny. Ten zaczep ja robiłem, bo miałem taką przygodę, że wiozłem 3,5 tony ziemniaka na tej przyczepce i w mieście, gdzieś na dołku, ciągnąłem to 60, ciągnikiem C360, gdzieś trochę bujnęło się i patrzę, że już zaczep brzuchem po ziemi jedzie. Nawet troszkę zostawiał ślad na asfalcie. Jakby się trafili panowie w sztywnych czapkach, to by mi dopierniczyli mandat, ale miałem szczęście, że żaden policjant się ówczesny milicjant nie nakręcił, nie widział tego nikt. No dojechałem, dowiozłem te ziemniaki, gdzie miałem dowieźć. Wróciłem do domu i mówię, że już nie ma jazdy dalej. Nie można się posługiwać przyczepą, bo zaczep po prostu tutaj on był zrobiony z profila cieńszego, bo to jest cełownik 140, bardzo mocny, zespawany. Spawałem tu odpowiednie ucho, to jest łańcuch, który zabezpiecza się na 3. punkt, w razie by bolec wyskoczył. No i zrobiłem mocny zaczep. To jest moja robota, aż tam wszystko wspawałem. No i ten zaczep już się nie zegnie. On już widział różne ciężary, no bo nie lubię po prostu robić zbyt delikatnie. Jak robię coś, to robię raczej mocno. Tu są kółka uwiązowe, które będą przykręcone tutaj na ramę, dół na ramę i na deskę. W ten sposób kółko od środka, żeby nie było przy samej podłodze, tylko na odpowiedniej wysokości, do którego się wiąże. Pójdzie tu jedna, a pójdzie drugie z tamtej strony, do którego wiąże się przewożone zwierzę. Kółka są bardzo mocne. To zostało też wykonane przeze mnie, te proboje i te kółka. Służyły 40 parę lat i dalej będą służyć. Zostały odrdzewione. No cóż, do tej pracy, do spawania tej przyczepy, to posłużyłem się spawarką
Scandi-Craft, którą wcześniej testowałem i powiem internautom, że ona się sprawdza bardzo dobrze, bo ma dwie funkcje. Cieńsze rzeczy można spawać migomatem, czyli drutem i gazem. Jest butla z gazem, reduktor, tam stoi za słupem, stoi za spawarką, tu stoi, o tu jest butla z gazem i reduktorek. No i drugą funkcję ma, że można spawać też elektrodą. Grubsze rzeczy, takie jak spawanie tych ceowników, bo to jest ceownik 120. Do głównej ramy to już było spawane, elektrycznie. Tutaj na ramę te okienka, no bo tu jest dana gruba blacha, bodajże ósemka blacha tu jest dana w środek ceownika na wzmocnienie, gdzie przód został wzmocniony i tu tył też został wzmocniony, dlatego że tu był otwór na wyjście przekładni, która ciągnęła masę na tym piaście, a żeby to wzmocnić te słabe miejsce na tych otworach, więc spawaliśmy tu też grubą blachę, no i oczywiście spawarką. To było spawane też elektrycznie, spawarką, elektrodą, no i tył oczywiście. Tylny ten ceownik został też przyspawany. Zawiasy zostały przespawane na nowo, bo żeby zgrać długość, no to zostały odcięte, jeszcze raz spawane według tych no i tu wszystko już teraz, wszystko powiedziałem. Tu jest zrobione mocno. Teraz tylko jest sprawa pomalowania tego dobrą farbą. Trochę jest za zimno na malowanie, ale jak będzie jakiś cieplejszy dzień, to jeszcze może nam się uda przed zimą. Tu chodzi o to, żeby był jeden chociaż dobry słoneczny dzień. To wyciągniemy ją na dwór, na słonko i parę godzin pistoletem się pomaluje, farba jest. No i uważam, że jak się przykręci te mocne deski, to będzie naprawdę ta przyczepa jeszcze będzie służyć długie lata. Ładowały się dwie jałówki i się jechało na aukcję. Jałówki hodowlane. Dzisiaj dla ojca by się to bardzo nie podobało, bardzo, że nie hoduje krów mlecznych, bo on zawsze był, on po prostu testował dojarki, on w Radzie był zakładowy, on kupę czasu spędzał na zebraniach, a dla mnie to nie mój świat. Zebrania, rady, porady, to nie jest mój świat. Nie lubię towarzystwa dyrektorów i, że tak powiem, różnych pryncypałów. Raczej wolę ludzi pracy. Ojciec nie zajmował się hodowlą byków, ojciec byka sprzedawał, jak już miał, ja powiem, za czasów ojca, to ojciec sprzedawał, bo już później ja chowałem te do 320, a ojciec to byczek to maksymalnie był bodajże 220 kg. To był największy byk, jakiego ojciec sprzedawał z tego gospodarstwa, tu w Rogórzu. A tak przeważnie sprzedawał w wadze około 100 kg, czyli takie parę tygodni, tam waga 80 kg do 100 kg, podpojonym mlekiem, podkarmiony i na skup, no bo to byka nie warto było chować. Chowało się jałówki, bo to były pieniądze. Szły jałówki na aukcje hodowlane i ojciec to, jak to się mówi, to promował, to no, gospodarka szła w innym kierunku. Ja na to nie chcę mieć do czynienia z tymi atestami, z tymi, ej Boże, to nie mój świat. Lepiej na byku się przejechać po polach, o coś naprawić, no nie. Coś internautom opowiedzieć, jak to kiedyś było, jak się miało żebra połamane, jak to było wesoło. To coś ciekawszego, prawda? Stanąć, siekierę wykuć, o, coś dobrego. Był dobrym gospodarzem, nawet bardzo dobrym. Nawet był czas, że tutaj we wsi był najlepszym, a ja jestem chyba najgorszym. Chyba nie ma gorszego jak ja. No ale żyję i daję jakoś sobie radę. Dobra. Zobaczymy. Są dwie wtyczki. Zaraz zobaczymy, która jest skąd. Ta skąd leci. A, ta jest od spawarki. To na pewno tamta to jest przedłużacz, a ta jest od spawarki. Dobra. No świeci się. Tak. Dobra. Tu jest uchwyt masowy, jest tu. Dobra. Rokim czekaj, bo będzie błyskać. Będzie błyskać, wiesz? Uciekaj, Roki, poszedł, Roki, poszedł. A chwileczkę, tylko muszę chwycić tym uchwytem, bo tam jest, to na śruby jest, ale w tej chwili śruby nie ma, bo nie ma deski. Momencik. Spawamy.
Jedziemy ładnie, równym ściegiem. Bardzo dobra maszyna, polecam. Uniwersalna, naprawdę świetnie się sprawuje. Płynna regulacja, można spawać nawet elektrodą 4, bo ma zakres do 200, bodajże 15 A. To już jest spory zakres. Tu na spawanie trójką to wystarczy od 90 paru tam do bodajże do 130 trójką można spawać, ale to już na grubszym materiale, bo takie coś to trzeba spawać raczej tak z przerwami, żeby nie przetopić tego kątownika, bo tu jest ścianka nie za gruba, bodajże 3,5 mm. No, także ta spawarka sprawuje się naprawdę dobrze. Fachowcy by powiedzieli tak popularnie, Ganz maszyna, Ganz maszyna. Nieduża, prawda, można wziąć w rękę. O, naprawdę jest cacy. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.